Dzień dobry, przedstawiam aplikację Feeboard, wirtualną tablicę skierowaną do nauczycieli matematyki i korepetytorów. Logujemy się tutaj. Możemy się zalogować przez konto Google, Facebook albo Discord. Jeśli nie mamy tam konta, pozostaje rejestracja przez e-mail. Po zalogowaniu widzimy panel użytkownika. Po prawej stronie moje tablice, na dole moje kontakty. Nową tablicę tworzymy tutaj. Wpisujemy nazwę tablicy. Dodaj tablicę. Na liście pojawiła się nowa tablica. Tutaj ją otwieramy. Tu wychodzimy, wracamy do panelu użytkownika. Otwieramy tablicę wcześniej przygotowaną, żeby omówić jej funkcje. Punkt pierwszy. Rysowanie dowolnych kształtów. Tutaj wybieramy rodzaj krawędzi, grubość krawędzi, kolor krawędzi i ewentualnie wypełnienie danego kształtu. Jeszcze raz. Rodzaj krawędzi. Punkt drugi. Rysowanie linii prostych. Tutaj wybieramy rodzaj linii. Punkt trzeci. Wstawianie figur płaskich, wielokątów foremnych i brył. Tutaj wybieramy daną figurę. Przeciągamy. Tutaj wielokąty. Tutaj były sześcian. Pismo maszynowe. Wybieramy tutaj. Klikamy tam, gdzie chcemy pisać. Funkcja liniowa. Tu możemy zmienić kolor. Kolejny punkt pismo odręczne. Tutaj grubość pędzla. Polecam 2. Tu możemy wybrać kolor pisma. Aby płynnie przesuwać, możemy zgrupować wszystko i wtedy to jest traktowane jako jeden obiekt. Podobnie tutaj. Tak. Kolejny punkt. Tworzenie wykresów funkcji. Klikamy tutaj. Dodajemy wzór funkcji. Generujemy. Możemy dodać kolejny. Tym razem funkcja kwadratowa. Generujemy. Zakres na osiach x i y ustawiony jest domyślnie od -10 do 10, ale możemy go dowolnie zmieniać. W ten sposób. Możemy też edytować wprowadzone funkcje.
Kolejny punkt, gumka. Gumka wyciera nam pismo ręczne. Trzysekundowy wskaźnik. Chcemy na coś zwrócić uwagę. Zaznaczenie znika po 3 sekundach. Możemy wybrać dowolny kolor. Cofnij i do przodu. Cofnij do przodu. Usuń element. Zaznaczamy dowolny element i możemy go usunąć. Możemy go też przywrócić. Wyczyść całą tablicę. Za to odpowiada X. Jak nam się kliknie, możemy przywrócić. Wstawianie obrazów. Tutaj wybieramy drugie z brzegu zdjęcie. Zawsze pojawi się w prawym górnym rogu. Możemy je przesunąć gdzie chcemy. Powiększanie i pomniejszanie tablicy. Tutaj zapisz tablicę. Tutaj pojawił się komunikat, tablica została zapisana. Zmień tło tablicy. Domyślnie ustawiona jest kratka. Możemy zamienić na czyste tło. Tutaj pełny ekran. Klikamy tutaj, wchodzimy w tryb pełnego ekranu. Możemy z niego wyjść przyciskiem Escape na klawiaturze lub kliknąć w tą samą ikonę. Zapisz tablicę w PDF. Tutaj lista użytkowników. Tutaj obecnie jest tylko jeden. Jak dodam użytkowników, bo chcę prowadzić korepetycje czy lekcje, tu się pojawi lista tych użytkowników. Tą ikoną daję dostęp do pisania i do rysowania. Synchronizuj tablicę. Jak się zdarzy, że podczas lekcji wystąpią opóźnienia, klikamy tutaj i wszyscy uczestnicy tablicy zobaczą rzeczywisty obraz tablicy. Jak dodać użytkowników do tablicy? Przechodzimy do panelu użytkownika. Klikamy Edytuj tablicę i tutaj wpisujemy uczestnika tablicy. Wpisujemy jego pełny e-mail. I teraz tak, gdy już ma konto w aplikacji, to tutaj w zakładce zaproszenia pojawi się tablica. Będzie wyglądać w ten sposób. Gdy w nią wejdzie, tablica przesunie się do zakładki udostępnione. Jeśli jest to nasz stały uczeń, możemy dodać go do swoich kontaktów tutaj i też wpisujemy całego maila. I robimy szukaj użytkownika, następnie dodaj użytkownika. Jeśli użytkownik nie ma jeszcze konta w aplikacji, to po zaproszeniu użytkownika do tablicy tutaj otrzyma maila z zaproszeniem do aplikacji i po zalogowaniu się również zobaczy w zakładce zaproszenia tablicę, którą mu udostępniono. Wracamy do tablicy. Tutaj chcę pokazać
zastosowanie wielu funkcji aplikacji w jednym miejscu. Wszystkie te elementy są zgrupowane, więc mogę je swobodnie sobie przesuwać i nic mi się nie rozjedzie. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam do korzystania z aplikacji. Pozdrawiam, Łukasz Zdanowicz.